Zadałem sobie pytanie, a co by się wydarzyło, gdybyśmy wykonywali dokładnie to samo, co robimy, tylko w krótszym czasie i co potrzebujemy do tego? Ja gorąco zachęcam do tego, żeby trochę odrobić zadanie. Jeżeli w ogóle masz chęć pochylić się nad takim projektem, to trzeba odrobić zadanie trochę z innego obszaru. Przede wszystkim musisz dobrze zbadać swoją organizację. Kogo my tak naprawdę potrzebujemy, kogo biznes też potrzebuje. My nie potrzebujemy, słuchajcie, ludzi, którzy mieli świetne wyniki na studiach, którzy świetnie się uczyli, którzy zdawali egzamin i tak dalej. Adam Grant mówi wprost, kogo my potrzebujemy. My potrzebujemy ludzi, którzy mają non-stop gotowość do uczenia się. Od juniora do Digital Pro. Cześć, nazywam się Adam Chudzik i to jest już 19 odcinek z cyklu Od juniora do Digital Pro. To jest podcast o karierze w digitalu. W ostatnim odcinku spotkałem się z Mikołajem Zygmańskim i rozmawialiśmy o tym, jak się pracuje w firmie rodzinnej, o tym, jak się pracuje w firmie, której właścicielem jest fundusz. Wyszedł z tego ciekawy odcinek. Dzisiaj spotykam się z Łukaszem, którego ludzie z branży doskonale znają. Łukasz dzieli się ciekawymi rzeczami. Łukasz jest osobą, która nie boi się zmieniać rzeczywistości. Dlatego postanowiłem Łukasza dzisiaj zaprosić. Kilka lat temu wdrożył w firmie krótszy dzień pracy, 6-godzinny. I dzisiaj chcę o tym porozmawiać. Teraz może ten temat staje się coraz bardziej popularny. Jak się przygotowywałem do odcinka, widziałem, że też jest jakiś program pilotażowy naszego rządu, który przymierza się do tego. Natomiast co jest ciekawe, no Łukasz to zrobił jakiś czas temu i na pewno będzie miał już jakieś ciekawe wnioski, co się zadziało, jakie są rezultaty tego. No właśnie patrzcie, to się dzieje w digitalu. Łukasz, wielkie dzięki, że znalazłeś czas w swoim napiętym kalendarzu. Bardzo doceniam, że się spotkaliśmy. Cześć. Cześć Adam, witam wszystkich słuchających, patrzących, a ja Tobie, Adam, dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest wielka frajda zawsze z Tobą pogadać. Zresztą zanim zaczęliśmy to nagranie, to jeszcze przez 40 minut rozmawialiśmy wcześniej o innych różnych ciekawych pomysłach, więc jeszcze raz dziękuję. Wyzwania technologiczne. Drodzy widzowie, jak ci, którzy regularnie oglądają, a wiem, że są tacy, widzicie, że wjechały słuchawki. Ja też się uczę po każdym odcinku. Także tak, walczyłem tutaj 40 minut, żeby uruchomić nagrywanie. Łukasz, pierwsze pytanie, czy ty pamiętasz może, kiedy my się poznaliśmy? Ale mnie zaskoczyło. A nie było tego w agendzie. Czekaj. Jak znam życie, to się spotkaliśmy na jakiejś konferencji. Dobry kierunek. Dobry kierunek. Ty, no nie wiem, nie pamiętam, ale to musiało być dawno. Wiesz co, no, powiem ci tak, że ja tu się tak spotykam ostatnio i wiesz, wychodzi tu 8, tu 10 lat. Ja też, słuchaj, żeby nie było, że tak cwaniakuję, że dokładnie pamiętam, ale stawiam śmiałą hipotezę, że to było pewnie u Patrycji gdzieś na evencie Izby. Tak Czy się były to właśnie bym zgadywał. ja, Ale wiesz, aktywnie jesteśmy tam razem od wielu lat, więc to mogło być nawet i 10 lat temu. wiesz co, ja tak jakbym to na linię czasu nałożył, to były, myślę, moje empikowe czasy. Czyli ja tam w Empiku się pojawiłem w 2016 roku i po kilku miesiącach Tak. zacząłem chodzić na eventy, tam była grupa B2B, więc to chyba gdzieś był taki moment, że na którymś evencie się spotkaliśmy. Także też jest kawał czasu. Wiesz co, umówmy się, ale dla e-commerce to jest wieczność prawie, nie? Łukasz, na początek powiedz proszę, tylko proszę short version, bo ja dzisiaj przeglądałem twojego LinkedIna, tam jest tyle pozycji, masz bardzo bogatą karierę, ale żebyś troszkę naszym widzom naświetlił, wiesz, mnie na przykład ciekawi twoja pierwsza praca. Od czego ty zacząłeś? No i później co tam się działo? Tej pierwszej pracy nie ma na LinkedInie, a to jest bardzo fajna historia. Uwaga, proszę Państwa, moja pierwsza praca jako student Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie to była praca w prosektorium. Okej. Tak jest. Nikt wtedy jeszcze nie mówił o digitalu, bo to było trochę dawno, już takim dinozaurem trochę jestem. Moja praca polegała na tym, że od godziny 5 rano do godziny 8 rano myłem okna w krakowskim prosektorium, w jednym z największych szpitali w Krakowie, a myłem je dlatego, że ja pochodzę z biednej rodziny i żeby skończyć studia potrzebowałem zarabiać, więc ja myłem okna w prosektorium. Do dzisiaj pamiętam to niebieskie i fantastyczne światło, które wpadało na moją twarz i wyglądałem jak upiór.
Natomiast Takie rzeczy tylko u nas. takie już tylko i to bardzo rzadko opowiadam tę historię, natomiast ci, co Dzięki. znają mnie i też rodzina, to wie, co to była za historia. I to była moja pierwsza praca, bardzo fajne pieniądze. Za pierwszą wypłatę, pamiętam, kupiłem sobie bardzo drogi podręcznik, klasyka już, podręcznik od makroekonomii, który był bardzo drogim podręcznikiem, ale sobie zarobiłem. Wartość tego podręcznika to była równowartość 6 kwartałów okien w prosektorium. Tak, jeśli chodzi o zarobki. Natomiast taka pierwsza, no i zacząłem pracę od początku w korporacjach i ja od początku byłem bardzo ambitny, już na studiach chciałem napisać swoją pracę magisterską w korporacji, żeby jakoś tam się zahaczyć, więc miałem szansę, pracowałem na studiach już w firmie Balzen, to jest to, co produkuje ciastka i tak dalej, tak na marginesie, to bardzo fajna historia, byłem odpowiedzialny za lokalny produkt Lejkonik, fantastyczne paluszki i tak dalej. Wow. I wymyśliłem slogan, który do dzisiaj jest na opakowaniach, więc jestem dumny, że prawie po 30 latach, 25 latach ciągle jeszcze mogę zobaczyć na opakowaniu. Potem były różne korporacje, potem zobaczyłem, że dzieje się rewolucja w biznesie i wspólnie razem z moimi przyjaciółmi założyliśmy jedną z pierwszych agencji interaktywnych w Polsce, którą potem sprzedaliśmy. Do dzisiaj pamiętam, że chodziłem do klientów, opowiadałem im, po co jest w ogóle poczta elektroniczna, po co mają mieć serwis www. No to takie ciekawe historie. Tworzyliśmy piękne serwisy www dla dużych firm, nie tylko w Polsce i za granicą, więc tam się zaczęła moja historia digitalowa i trwa do dzisiaj. W międzyczasie oczywiście tam jakieś inne projekty robiłem, no i zostałem general managerem firmy Tradabler. Równolegle rozwijam swoje kompetencje jako trener biznesu, coach, mentor, prowadzę własny program mentoringowy. Człowiek z ADHD tak właśnie wygląda. Łukasz, ja mam takie pytanie, bo ostatnio dużo, nawet wewnętrznie ze swoimi współpracownikami rozmawialiśmy o tak zwanym torcie. Jak sobie myślimy o digitalu, tak bardzo z grubego palca, jakbyśmy wzięli w ogóle afiliację, jakbyś tam 2 słowa powiedział też o co chodzi z tą afiliacją, to jaki to jest ten kawałek, powiedzmy, tego digitala? Ja lubię takie spojrzenie big picture, żeby jak gadamy o SEO, to poprosiłem o tort SEO. I tutaj mamy afiliację, więc fajnie było też skorzystać z Twojej obecności, żeby z grubsza się dowiedzieć, ile to waży na rynku. Jasne. Niefortunnie się tak składa, że nie ma wiarygodnych badań w Polsce pokazujących, jaki jest udział w wydatkach na afiliację. Przez jakiś czas IAB prowadziło taki raport, ale z uwagi na to, że my jesteśmy największym graczem afiliacyjnym, zrezygnowaliśmy z podawania danych, no bo w pewnym momencie zobaczyliśmy, że nasze dane to są te, co pokazują cały rynek, bo inne firmy nie podawały tych danych. To jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie jest takie, że afiliacja dotyka bardzo wielu różnych innych obszarów. Tak? W czym całym tym, nie wiem, user journey stykamy się z bardzo różnymi punktami styku na poziomie klient, odbiorca, kupujący, a agencja, firma, marka, więc trudno jest uchwycić tak jednolitość tego, tak? Ale powiem coś innego. Jeżeli sobie przyłożycie i weźmiecie, jaka jest wartość rynku e-commerce w Polsce, to może trochę pokazać to. My, jako jeden z kilku graczy afiliacyjnych, chociaż największy na rynku polskim, w zeszłym roku wygenerowaliśmy wartość sprzedaży dla naszych klientów przekraczającą 6,5 miliarda złotych w samej Polsce. Więc to pokazuje, że afiliacja ma dużą skalę. Ja też, już jak zastanawiałem się, Łukasz, nad tym, jak nazwać podcast, to miałem dwie opcje. Od juniora do e-commerce pro i digital pro. I wybrałem digital, dlatego że też próbuję, to jest taka moja misja, że wbijam ludziom, że digital nie kończy się na e-commerce, tak? Czyli na tej sprzedaży fizycznej produktów, tylko ja nawet w swoim poprzednim projekcie, no mieliśmy firmę usługową i tam digital też odgrywał potężną rolę, tak? Ta ścieżka klienta była, jak się śmiali koledzy ze mnie, hybrydowe B2B, ale faktycznie tak to wyglądało, że klienci a to na stronie, a to na LinkedInie nas łapali i później rozmawiali ze mną przez telefon. Także też chcę właśnie, drodzy widzowie, powiedzieć, że digital to nie tylko sam e-commerce, no bo stawiam tezę, Łukasz, że też macie klientów spoza samego e-commerce'u. Absolutnie tak, ja bym to nazwał, to jest e-biznes, tak? Cokolwiek, co dotyczy technologii, a poza tym to już to jest tak złożona rzeczywistość, że nawet próba wyastrachowania, czym jest sam e-commerce, no już zaczyna być szaleństwem, tak? Bo to już jest bardzo złożony ekosystem.
temat 6-godzinny dzień pracy. Ja sobie tak myślę, wiesz, o innych nawet zawodach. Czasami często Żabkę odwiedzam, nie wiem, jakąś kawę kupuję i widzę, że te osoby, wiesz, czasami jest tak, rano przyjdę, wezmę kawę i wieczorem coś tam próbuję dobrać i cały czas stoi ta sama osoba, czyli są ludzie na rynku pracy, którzy, nie wiem, na zmiany pracują. Ja sam tak zaczynałem w magazynie. Czasami wracałem o 1:00 w nocy z roboty i jakimś cudem musiałem rano później znów być. Więc dlatego wydaje mi się, że to może być ciekawy odcinek właśnie nie tylko dla ludzi z digitala, tylko dla wszystkich, którzy, nie wiem, na zmianę pracują po 12-16 godzin. Powiedz mi, Łukasz, w ogóle skąd ten pomysł się u Ciebie w głowie pojawił, tak? Bo to był rok 2019. Właściwie to pomysł się pojawił rok wcześniej. On kiełkował w mojej głowie, natomiast samo wdrożenie rozpoczęło się w 2019 roku, a pomysł się wziął miałem kilka takich inspiracji. Próbuję je teraz złożyć w jedną całość. Pierwsza inspiracja to to, że pojawiły się pierwsze takie próby i badania na świecie. Był taki słynny projekt, który był na przykład w Szwecji wśród pielęgniarek wdrożony. Sprawdzenie, co się wydarzy, jak pielęgniarki będą pracowały mniej, i wyniki tego eksperymentu zostały mocno i dobrze opisane i opublikowane, więc to był bardzo ciekawy input. Pojawiło się też kilka firm, głównie startupy, które już na samym początku w swoim DNA miały zaszyte krótszy czas pracy. A ja zacząłem się tak zastanawiać, bo pojawiła się taka moda wtedy w Polsce, takie słowa wielkie, well-being, dobrostan i tak dalej. Niestety na etapie wczesnym za tym kryło się tak naprawdę pewna forma kafeterii benefitów. No więc idąc za tym rynkowym trendem, zacząłem zastanawiać się, co mogę wdrożyć w swojej firmie. Ja jestem general managerem firmy Tradabler i o tym projekcie mówimy w tej firmie. I zauważyłem, że mnie się w ogóle nie chce zajmować benefitami jako takimi. Pewne standardy są rynkowe, natomiast szukanie kolejnych benefitów i wpakowanie się trochę w wyścig zbrojeń, bo tak to nazwałem szczególnie w branży IT, jakoś mi się nie uśmiechało. Więc zacząłem zastanawiać się i przewertowałem liczne raporty z całego świata, które mówiły, co potrzebują pracownicy. No i to jest teraz oczywiste dla nas, wtedy niekoniecznie, że zawsze w top 5, 3 potrzeb pracowników było cokolwiek, co było związane z czasem. Więcej czasu dla rodziny, mniejsza ilość pracy, więcej sensownej pracy, więcej wakacji, więcej urlopu, więcej możliwości wychodzenia z pracy, takie wiesz, proste rzeczy, nie? To ja pomyślałem sobie, co ja będę się kopał z koniem, to może jednak warto przyglądać się temu ciekawemu wtedy już dla mnie obszaru, jakim jest produktywność, efektywność i tak dalej. I zadałem sobie pytanie, a co by się wydarzyło, gdybyśmy wykonywali dokładnie to samo, co robimy, tylko w krótszym czasie i co potrzebujemy do tego. To była taka pierwsza inspiracja i za nią poszło poszukiwanie, czy są jakieś badania, które to pokazują. Między innymi takie bardzo ciekawe badanie, o którym bardzo często mówię, już w tej chwili klasyka badań związanych z produktywnością i efektywnością, to było badanie w Stanach Zjednoczonych. Tam jest taka instytucja, która zajmuje się miejscami pracy. I oni zbadali i okazuje się, że my efektywnie pracujemy, uwaga, 2 godziny 58 minut w ciągu dnia. Cała reszta, wiecie, a mówimy Stany Zjednoczone, które mają taki, to się nazywa 996 model, czyli od 9 do 19 przez 6 dni w tygodniu. Nie wiem, czy pamiętacie niedawno wypowiedź byłej pani general manager Microsoft w Polsce, która użyła nawet sformułowania, które w tej chwili już stało się takim sloganem. Pozwoli, że użyję tego słowa, bo to jest cytat: kultura zapierdolu. No więc tak, można poszukać, jak wrzucicie sobie to hasło, to znajdziecie bardzo wiele wypowiedzi byłej szefowej Microsoft Polska. I ja odkryłem, że właściwie to my mówimy o pewnej takiej rzeczy, w której trzeba tak zmienić organizację, żeby nie marnować czasu. Ja sam bardzo irytowałem się na rzeczy, które zabierały mój czas, tak zwane dystraktory. Nie? Czyli na przykład nieefektywne procesy, procedury, niepotrzebne spotkania, niepotrzebne kole.
Wiecie, to wszystko, co jak potem uzbierałem, to właściwie ja już wiedziałem, że mogę pracę wykonać w innym trochę systemie. Jeszcze miałem takie ciekawe zjawisko, że akurat była pewna zmiana generacyjna u mnie w firmie i przyszła jedna z pierwszych osób po urlopie macierzyńskim, która sobie fantastycznie zorganizowała pracę. To był team leader, czyli zarządzał zespołem, obsługiwał kluczowych naszych klientów i okazało się, że zgodnie z prawem mogła wychodzić wcześniej, tak, bo była w tym okresie ochronnym. Właściwie dokonywała tą samą pracę 6 godzin. I to mnie zafascynowało, że się da. No i to była ta inspiracja. A poza tym muszę wam się przyznać, że ja pomimo tego, że wyglądam jak człowiek tytan pracy, ja jestem totalnym leniem. W związku z tym uwielbiam być efektywny. To tak na marginesie, więc też szukałem też coś dla siebie. Okej, czyli życie napisało scenariusz, tak? Życie napisało scenariusz. Oczywiście też tutaj pomagało mi trochę moje ego. Już wtedy wiedziałem, że nikt tego na świecie nie zrobił w taki sposób, jak ja chcę. Pierwszy w Polsce. Wiecie, to wszystkie takie rzeczy, które też w zdrowy sposób chciałem wdrożyć z dumą i ze zmianą i coś fajnego zrobić. Tak, wracając do tematu wdrażania, powiedzieliśmy sobie, Łukasz, już skąd ta inspiracja przyszła, czyli życie napisało scenariusz. Załóżmy, że mogą nas właściciele też oglądać. Podcast staje się coraz bardziej popularny. Jak w ogóle się do tego zabrałeś? Jakbyśmy tak po chłopsku spróbowali takie, nie wiem, główne kroki powiedzieć, powiedzmy, że ktoś poczuje wewnętrzną moc po posłuchaniu i obejrzeniu ciebie, że chciałby coś z tym zrobić, to jak byś mu rekomendował w ogóle, od czego zacząć i takich kilka pierwszych kroków, żeby to miało ręce i nogi? Tak, ja gorąco zachęcam do tego, żeby trochę odrobić zadanie. Jeżeli w ogóle masz chęć pochylić się nad takim projektem, to trzeba odrobić zadanie trochę z innego obszaru. Przede wszystkim musisz dobrze zbadać swoją organizację, to znaczy jaki masz poziom zaangażowania, motywacji, jaką masz kulturę organizacyjną, dlatego że bez tych elementów, jeżeli one źle działają, na przykład masz toksyczną kulturę organizacyjną albo niski poziom zaangażowania, to prawdopodobnie taki projekt skróconego czasu pracy się przewróci, dlatego że potrzebujesz to zrobić z ludźmi. To ludzie muszą wziąć w moim świecie, w moim przekonaniu odpowiedzialność za zmianę, a pracodawca właściwie daje przestrzeń do tego, czyli buduje wszystko to, co jest potrzebne, żeby ludzie mogli lepiej pracować. Naprawdę pierwsza rzecz, którą trzeba sobie tak trochę wbić do głowy, to jest to, że pracownicy doskonale wiedzą, ile mają pracować, żeby wykonać swoją pracę i czasami wystarczy im nie przeszkadzać. I od tego trzeba zacząć trochę, bo sama próba takiego wdrożenia wywoła dużo różnych niepokoi i pewnych wyzwań. Ja jednej takiej firmie IT doradzałem w wprowadzeniu takiego pilotażu skróconego czasu pracy i finalnie ta firma zdecydowała się na przesunięcie projektu o 2 lata, gdyż odkryli, że najpierw potrzebują popracować nad kulturą organizacyjną, nad poziomem zaangażowania i motywacją, nad leadershipem, etc. Bo, i tu często powtarzam, naprawdę nie da się stanąć przed ludźmi i powiedzieć im tak: słuchajcie, moi drodzy pracownicy, od dzisiaj pracujemy 6 godzin dziennie. Ale jak? To musi zadziałać bardzo wiele elementów. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, trzeba sobie bardzo dokładnie odpowiedzieć na pytanie, po co to robisz, dlaczego chcesz to zrobić. Tak? Jaki jest autentyczna intencja takiego projektu? Bo w moim przekonaniu i w moim doświadczeniu to w ogóle nie chodzi o to, żeby mieć skrócony czas pracy. To nie jest właściwa intencja. Właściwą intencją jest to, jak efektywniej, skuteczniej, produktywniej pracować przy mniejszej ilości czasu pracy. To znaczy, jak robić dokładnie to samo, będąc tylko o 1 godzinę mniej w pracy. Tak? To jest bardzo ważne takie podejście, bo za taką intencją powinna iść determinacja wszystkich, żeby wyeliminować to wszystko, co po prostu nam nie pozwala pracować krócej. No a później trzeba to po prostu bardzo dobrze zaplanować. To jest normalny projekt transformacji organizacji. U jednych zajmie to, nie wiem, miesiąc, 2 miesiące, inne pewnie organizacje będą potrzebowały na to więcej czasu. Ty, Adam, wspominałeś o tym pilotażu, który jest finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Firmy mogą się zgłosić, otrzymają tam budżet na to, żeby przeprowadzić eksperyment, badanie, co się wydarzy, jak będą pracowali mniej. Myślę, że bardzo dużo inputów będziemy mieli z tych projektów. Jest bardzo duża ilość zgłoszeń. Z tego słyszałem, nawet już ponad 1200 projektów jest zgłoszonych do tego badania, więc więcej będziemy wiedzieli.
Więc tu też warto by szukać takich możliwości, jak to sfinansować na przykład poprzez ministerstwo i przetestować to. Ja zachęcam, żeby to był projekt pilotażowo-testowy, czyli takie podejście bardzo płynne, e-commerce'owe. Najpierw skupić się może na jednym zespole i zobaczyć, wychwycić, co nie działa. No i najważniejsza rzecz to bardzo dokładnie badać organizację w trakcie i po. Żeby się nie okazało, że uzyskaliśmy jedno, ale straciliśmy coś innego, tak? Bo organizacja to jest system naczyń połączonych. Jeżeli tu się wyjmie jakiś albo zmieni się to naczynie, albo ten puzzle, no to może cały obraz się zmienić. Więc ty musisz być przygotowany na dokładne zbadanie, co chcesz osiągnąć tą zmianą. No, dokąd zmierzasz, tak? Więc chyba bym tak podszedł do tego. Takie naprawdę dobre przygotowanie badawcze tego projektu. Nie iść na żywioł, ale pamiętać też cały czas, że to jest po prostu eksperyment. Więc trzeba mieć dużą elastyczność, typowo taką charakterystyczną dla obszarów badań i rozwój. Zobaczmy, co się wydarzy. Miejmy taką odwagę. Okej, a powiedz mi, jak w ogóle pracownicy zareagowali na ten pomysł? Jak zakomunikowałeś to albo zaczęliście o tym rozmawiać? Mhm. Ja to długo w tajemnicy utrzymywałem. Właściwie to pracownicy nie wiedzieli o tym, że pracuję nad tym. Wcześniej sobie to sprawdziłem, zbadałem, uzyskałem zgodę w centrali. Pamiętajmy, że TradeAbler jest firmą globalną. Ja odpowiadam tylko za rynek polski i Europy Środkowo-Wschodniej, a ten projekt był tylko w Polsce realizowany, więc wcześniej musiałem to uzgodnić z moimi przełożonymi. Natomiast to było w pierwszym tygodniu maja, pamiętam, specjalną taką koszulkę kupiłem w czerwonym kolorze z napisem, z numerem 6. Ja ją muszę znaleźć, chyba mój syn chodzi w niej, wiesz, ale ja ją znajdę i ją w gablocie powieszę, bo to taka była mocna rzecz. I moje wystąpienie zacząłem od tego, przedstawiając, jak bardzo magiczna jest cyfra 6 z różnych perspektyw, tak, filozoficznych, religijnych i tak dalej. Co wzbudziło lekki szok u moich pracowników, zastanawiali się, czy ja w ogóle w dobrej formie mentalnie przyszedłem do pracy. A potem im oświadczyłem, słuchajcie, mam takie marzenie, to jest moje marzenie, ale jeżeli się uda, to będzie też wasze marzenie, żebyśmy pracowali 6 godzin dziennie. Tak, tylko tyle powiedziałem. I ja im powiedziałem, słuchajcie, to było właśnie ten element korzystania z naszej kultury organizacyjnej, bo taką właśnie mamy, gdzie mogłem powiedzieć moim pracownikom, słuchajcie, ja nie wiem, jak to zrobić, zastanówmy się wspólnie razem, jak to zrobić, żeby pracować 6 godzin dziennie. No i niektórzy to byli w szoku. Jedna osoba, pamiętam, miała łzy w oczach. Parę osób było zaskoczonych, w ogóle, czy to jest w ogóle możliwe, przerażonych. No ale od razu rozpocząłem pracę, facylitowałem pierwszy warsztat i szukaliśmy tych wszystkich rzeczy, które nam nie pozwalają, które zjadają nam bez sensu nasz czas. Nie? I nad tymi właśnie potem rzeczami przez kolejne 3 miesiące pracowaliśmy, niwelując te rzeczy, które nam przeszkadzały w tym. A Łukasz, jesteś w stanie troszkę więcej powiedzieć na temat może pierwszy właśnie, okej, no był warsztat, Mhm. no tyle ile możesz oczywiście, tak? Jasne, no. Parę kroków, żeby tak znowu patologicznie, jak taki właściciel posłucha, dobra, no zrobię warsztat, ludzie będą chcieli, no to co dalej? Tak, no, ja to prowadziłem ten warsztat w bardzo prostej formule. Cel był bardzo prosty. Słuchajcie, tu jest marzenie nasze 6 godzin dziennie. Wyobraźmy sobie, pracujemy 6 godzin dziennie, a teraz na naszych warsztatach wypisujemy te rzeczy, które nam sprzyjają. To był taki model stop, kontynuujmy, zmieniajmy. I wypisywaliśmy sobie, tak spontanicznie burza mózgu, wszystkie te rzeczy, które nas wspierają w tym, czyli nasze zasoby, jakie mamy, klasyczna praca warsztatowa, to, co powinniśmy natychmiast przestać robić i to, co moglibyśmy zmienić. I tam wyszło bardzo wiele takich ciekawych projektów. Uszeregowaliśmy je w konkretne projekty. Każdy projekt miał swojego opiekuna i pracowaliśmy nad zmianą tych rzeczy, które nam nie pozwalają w tym. Podam Ci taki przykład. Nie wiem, zbyt długo czekamy na nowy komputer, tak? Czyli zbyt dużo procesów musimy przejść, jeżeli wymieniamy komputer i on zabiera czas. Albo mamy zbyt dużo niepotrzebnych spotkań, tak? Niewłaściwie ustalona agenda. Albo proces onboardingu jest źle skonstruowany i on konsumuje zbyt dużo czasu. Albo system fakturowania jest za wolny i tak dalej. Wiesz, no było tego od sasa do lasa
I to były takie, wiesz, bardzo poważne tematy, jak w ogóle, które dotykały w ogóle systemów IT u nas w organizacji, jak i czasami takie proste, zwykłe, które można było od ręki załatwić. No i mieliśmy ich dokładnie 66 tematów wybraliśmy na pierwszy etap, na pierwsze 3 miesiące i zaczęliśmy niwelować je. Projekt był rozpisany, ja potem powtarzałem te warsztaty trzykrotnie oraz same zespoły, same też prowadziły warsztaty, bo chcieliśmy mieć taką trochę dualną perspektywę. Perspektywę całej organizacji jako zespół oraz perspektywę konkretnych zespołów, co się w nich dzieje, bo one mogą odbiegać te problemy. I mieliśmy problemy na poziomie całej organizacji i wyzwania na poziomie zespołu. No i potem żeśmy przykładali miarę w sensie takim, czy to się da szybko załatwić, czy to wymaga jakichś decyzji innych, czy to jest duża inwestycja, czy nie. No to było, trzeba pamiętać, że ten projekt uruchomiliśmy na rok przed pandemią, więc on był pod tym względem bardzo innowacyjny. Nikt wcześniej o tym nie mówił, nikt nie wiedział, że będzie pandemia. W związku z tym jest wiele tematów, które były bardzo sporym wyzwaniem i takim zupełnie nowym. Teraz jak to patrzę, no to mamy wiele wsparcia. No słuchajcie, no wtedy nie było jeszcze MS Teamsów. To ja wiem, że to brzmi tak, ale to były takie czasy. Nie było wideokonferencji takiej na taką ilość, jak teraz jest. Myśmy już wtedy to zmieniali. Nie wszystkie projekty wdrożyliśmy, bo na przykład niektóre nie mieliśmy na nie wpływu w ogóle, albo na przykład mamy taki projekt, który do dzisiaj nie został wdrożony, czyli taki zaawansowany system elektrycznego obiegu dokumentów. Tak? Mija parę lat, a my ciągle wdrażamy, dlatego że to jest globalny, korporacyjny projekt i trochę nie mamy wpływu, ale go bardzo potrzebujemy. Więc takimi iteracjami kolejnymi, niwelując kolejne problemy, przy czym, uwaga, ja to zakomunikowałem ten projekt, że ja nie wiem, czy nam się uda pracować krócej, ale wiem na pewno, że to wszystko, co uzyskamy, to już zmieni naszą organizację na lepszą. Tak? Że każda taka zmiana, która wyjdzie, którą się zaopiekujemy, którą przeprowadzimy, to już będzie nam się lepiej pracowało, ale czy skończymy tak, czy nie, tego nikt nie wie. Czyli to był taki projekt trochę badawczy. Zmierzałem do tego, żeby to było oparte o zaufaniu i pewnym wspólnocie pracy nad takim projektem, czyli bardzo taki nasz społeczny projekt. No parę lat już minęło. Łukasz, powiedz mi, bo ciekaw jestem też pierwszego wrażenia. No zrobiłeś to, więc przekonałeś, no już jest to po fakcie, ale ciekaw jestem takiego pierwszego zderzenia z szefostwem. Jak to wyglądało? Wszedłeś, mówisz, chcesz 6 godzin pracować. I co i na to? Muszę przyznać, że emocjonalnie był to jeden z trudniejszych elementów, bo sobie po prostu chyba zwariowałem. Jestem szaleńcem jestem. Natomiast jesteśmy tak fantastycznym zespołem, który naprawdę odbiega poziomem zaangażowania, wiedzą, efektywnością, generowaniem biznesu. No to jest najlepszy rynek praktycznie w całym Trailbladerze. To wynika z tego, że pewnie mieliśmy od początku świetnych fachowców, fantastyczny zespół, więc bardzo dobrze zbudowaliśmy zaufanie do centrali, nazwijmy to centralą, tak, tych moich Czy pryncypałów. dowoziliście, krótko mówiąc, tak? Mówiąc krótko, brutalnie, dowoziliśmy na wielu aspektach. Okay. No i ja pamiętam, ustawiłem takie spotkanie, gdzie zaprosiłem CFO, CEO i tak dalej, CEO, tam wszystkich takich top najważniejszych i myślę sobie, ależ to będzie szaleństwo. Miałem piękną prezentację przygotowaną, bo ja oczywiście rozkminiłem to, policzyłem, powiedziałem, dlaczego mi na tym zależy, etc. I spodziewałem się dyskusji godzinnej, spotkanie trwało 10 minut, po 10 minutach mój CEO, którego serdecznie pozdrawiam, Matias, powiedział: Łukasz, idź, ufamy Ci, zobaczmy, co to przyniesie. Fajnie. No to 10 minut mi to zajęło, więc byłem w dużym szoku, ale tak jak mówię, to cała praca została wcześniej wykonana, dlatego że zbudowaliśmy bardzo dobre relacje i zbudowaliśmy świetne zaufanie, więc to tak było. Fajnie, że to powiedziałeś, nie? Czyli jak dowozisz, to jest szansa, że ktoś cię wysłucha po prostu, tak? To jest taka generalna zasada, czyli budowanie tego zaufania w trakcie takiej bieżącej pracy, realizacji zadań. Tak. To wydaje się, Łukasz, oczywiste, jak rozmawiamy, ale ja wiem, pewnie i ty wiesz, że nie dla każdego, więc fajnie, że to powiedziałeś. No okej, no to wyobraźmy sobie takiego przeciętnego przedsiębiorcę, bo dobra, no ludzie będą mniej pracować, no to będę mniej zarabiać.
Powiedz mi, jak w ogóle ten aspekt, jak do tego podszedłeś? W sensie, no bo jakieś KPI, analiza, monitoring tego, właśnie ten aspekt jakbyś trochę, Łukasz, rozwinął tak praktycznie dla potencjalnych właścicieli, którzy zechcieliby to spróbować podjąć. Od początku ten projekt traktowałem jako projektem takim badawczo-społecznym, dlatego było jedno kluczowe założenie, że wygospodarowany czas, który nam wyjdzie, docelowo miał być to 2 godziny ekstra dziennie, on nie zostanie skonsumowany na to, żebyśmy więcej pracowali, więcej dowozili, tylko to będzie czas do podzielenia się dla pracowników. Tak? To od początku Okej. było tak powiedziane. A dlaczego tak? No dlatego, żeby zachęcić nas wszystkich do tego, że warto to zrobić. Tak? Jak to zrobić, żeby to zrobić, a nie po to, żeby, wiesz, no dobra, będę efektywniejszy, to znaczy, że teraz 2 godziny dziennie, to teraz będę miał 3 razy większe targety, nie? Bo mam więcej czasu. Mhm. Albo na przykład, ojej, a jak to będzie, oni odkryją, że ja nie pracuję tyle, ile potrzebne. To wszystko Mhm. musiało się oprzeć na zaufaniu. I takie było. W związku z tym najważniejszym elementem, który pierwszy jak zakomunikowałem, to jest to, że skrócony czas pracy, ten docelowy element, nie będzie związany z obniżką wynagrodzeń, wręcz przeciwnie, oraz nie będzie związany ze zmianą jakichkolwiek benefitów, które wtedy były w organizacji. Inaczej ten Okej. projekt trochę nie miałby sensu w moim świecie. Są takie próby teraz w różnych organizacjach, ok, pracujmy mniej, ale wypłacajmy mniej. Jakoś tak trochę nie czuję, bo jeżeli tak jest, to znaczy, że to jest tak naprawdę czysty projekt skrócenia czasu pracy i efektywności po stronie organizacji, a nie produktywności, efektywności po stronie pracowników. Do tego jeszcze przemodelowałem system bonusowy, żeby był bardziej atrakcyjny, więc to wszystko dobrze zadziałało. Nic pracownicy nie stracili, a zyskali 2 godziny dziennie. A teraz No nie ale wiesz, każdy z razy Was 5 to jest 10 godzin, nie? W sensie to jest 10 godzin. Zobacz, policz... 40, z No właśnie. 42 godzin, tak? Nie, 40 godzin tygodniowo, nagle robi się 30 godzin. Wow, nieźle. I teraz nie każdy z Was sobie wyobrazi, że naprawdę pracuje 2 godziny mniej. Co Ja, się wydarzy w Twoim życiu? Ja przed, słuchajcie, spotkaniem jeszcze króciutko przegadałem z kolegą czatem GPT, jak my w ogóle wypadamy, wiecie, już tam abstrahując, prosiłem go o źródła, jakby nie wchodząc za głęboko, ale no my jesteśmy jednym z narodów, który pracuje najdłużej. I teraz tutaj wychodzi 40,4 godziny, natomiast to ściągę mam, czytam Holandia 33 na tydzień, Dania 35,4, Niemcy 35,7, no i najdłuższe to mamy Grecja 41, Rumunia 49, no i Polska, czyli no mamy trochę do poprawy, w Tak, sensie ale tutaj w tym tak. obszarze. Zwróć uwagę, że dużo ciekawiej się zrobi, jak się przyłoży te godziny do efektywności i produktywności gospodarek, Mhm, no to wypadamy jeszcze gorzej. Znaczy te okej. nasze 40 parę godzin jest znacząco mniej, albo nie znacząco, mniej produktywne, efektywne niż 36 godzin Holendrów czy Niemców. To jest nasz problem, że to nie jest efektywna praca. Ja powiem Ci, co już mówiłem wielokrotnie, ja zawsze miałem problem z siedzeniem ciągiem w biurze. No mnie to po prostu tak męczyło, że ja chciałem zrobić robotę i pójść, tak? I robić swoje, pewnie dlatego też do sprzedaży trafiłem w którymś momencie, bo wiedziałem, że będę miał trochę więcej wolności i na koniec cyferki się będą liczyły, ale oczywiście każdy ma jakieś swoje preferencje, jedni lubią chodzić do biura, są też aspekty socjalne. No właśnie, Łukasz, bo ja przeczytałem ten artykuł, który ty masz tam podlinkowany, tam jest sporo ciekawych rzeczy. Powiedz mi, no bo tak, ludzie mogą sobie pracować jak chcą. Ja znam niektórych twoich pracowników i bardzo sobie cenią, więc świat jest mały. Tu nawet jeden z moim sąsiadem został, pewnie wiesz, który... No tak. Pozdrawiamy kolegę, ale do czego zmierzam? Jak to, bo tak, no możesz pracować gdzie chcesz, pracujesz krócej, jak to na ten aspekt socjalny, taki integracyjny wpłynęło? Jak tym zarządziłaś? Wiesz co, no, jest tak, że pojawiła się potem pandemia, która trochę zmieniła w ogóle perspektywę, tak? No, 2 lata byliśmy wyłączeni z takiej trochę pracy, nazwijmy to normalnej, ale potem żeśmy się wszyscy, cała gospodarka trochę wracała do normalności. Muszę Ci powiedzieć, że jednym z wyzwań, które mam teraz, czy mamy teraz, to jest faktycznie to, że trochę cierpimy na tych relacjach, że trochę nam się kultura organizacyjna troszeczkę zmienia w trochę w innym kierunku. Brakuje nam tych relacji, ludzie sami zgłaszają, ale z drugiej strony też mamy pełną wolność do tego i
cały mamy ekosystem stworzony do tego, żeby jednak spotykać się regularnie, spędzać czas ze sobą, etc. Natomiast jest takie, podejrzewam, nie widzę tego jeszcze w badaniach, nie widzę tego w badaniach kultury organizacyjnej, nie widzę tego w badaniach zaangażowania i motywacji. To znaczy moja myśl, moje takie pytanie, które ja stawiam, na ile to taka zmiana po tym czasie jednak wpływa na pewne osłabienie relacji. I to jest na etapie takiego właśnie dużego znaku zapytania. Proszę wszystkich moich menadżerów, żebyśmy mieli uważność na to, czy coś się nie zmienia w naszej organizacji. Z drugiej strony jest tak, że myśmy bardzo sporo zwiększyli zatrudnienie w ostatnim czasie. Zresztą byłeś częścią tego Tak, projektu, pomagając nam prawda. szukać świetnych ekspertów. Mówię tutaj o nowym produkcie związany z performance'owym influence marketingiem, gdzie nagle nasza średnia wieków spadła, dlatego że zatrudniliśmy bardzo dużą ilość młodych osób. Mhm. I dla nich to już jest naturalna taka praca w skróconym czasie pracy, więc muszę trochę wystrachować, czy co mi się wydaje, że się dzieje, czy to jest związane ze zmianą generacyjną, czy z większym udziałem młodych ludzi, czy z tym, że zmieniliśmy sposób pracy. Wiesz, jest bardzo dużo czynników, które wpływają na to, ale to rodzi moje obawy, tak, że za Okej. mało mamy tych interakcji. A powiedz Łukasz, po tych, no bo to parę lat już ładnych, na tyle ile możesz, jak to wpłynęło na te takie twarde biznesowe parametry waszego biznesu? No bo ludzie mniej pracują, tak? W sensie krócej, nie mniej, przepraszam, krócej. Krócej, Krócej. pracują pewnie tak samo, może czasami troszkę więcej, nie wiem, natomiast pracuje nam się lepiej, dlatego że mamy jedną taką świętą rzecz, po prostu staramy się nie marnować nawzajem swojego czasu, tak? To jest taka pewna świętość, duży szacunek do naszego czasu. Natomiast tak, zresztą te dane ja często publikuję, więc można je relatywnie łatwo znaleźć, ale to tak w skrócie. Przez pierwsze parę lat, właściwie do zeszłego roku, wszystkie nasze te najważniejsze parametry biznesowe po prostu rosły i uwaga, rosły szybciej niż rośnie rynek e-commerce. Tak, bo to jest ważne. Oczywiście sam rosnący e-commerce wpłynął na to, ale myśmy zaczęli rosnąć szybciej niż cały rynek polski. Mówię tutaj o takich parametrach jak nasze przychody, jak order value, czy wartość sprzedaży, jaką generujemy dla naszych klientów. No to był gigantyczny wzrost. Oczywiście tam też trochę inflacja nam pomogła. Mówimy tutaj o dużo ciekawszym parametrze, czyli ilości sprzedaży, rozumianych nie jako wartość, ale ilość bardzo szybko rosnąca. Ale były też inne parametry biznesowe, które były bardzo, bardzo ciekawe. Wiecie, jednym z takich kluczowych pytań, jakie sobie postawiliśmy, no tak, my pracujemy z firmami, dużymi korporacjami, z innymi agencjami. Co im teraz powiemy, że my pracujemy krócej? Nie? No właśnie. Wiecie, w Polsce jest taka kultura, wszystko na wczoraj. Nie? I zaczęliśmy działać, funkcjonować i sobie wpadliśmy na taki pomysł, ale słuchajcie, my nie jesteśmy pogotowiem ratunkowym, żeby reagować od razu. Myśmy bardzo dokładnie zbadali, co oczekują od nas partnerzy biznesowi. Okazuje się, że oni wcale nie oczekują, że zareagujesz od razu, w sensie coś zrobisz od razu, tylko dasz im informację zwrotną, kiedy się tym zajmiesz. To jest kluczowa zmiana. My sobie sami bardzo dużo nakładamy w głowie, że to trzeba. Ja nie mówię oczywiście o sytuacjach awaryjnych, tak? One są, były i będą, tylko mówię o takim codziennej pracy. Więc to, co było jedną z największych obaw, w ogóle nie pojawiło się. Tak? To było w ogóle niesamowite. W ogóle klienci nasi, wydawcy nasi z dużym takim respektem podeszli do tego, z dużą ciekawością, więc tutaj nic się wielkiego nie zadziało w tym zakresie. W związku z tym nasz NPS, czyli Net Promoter Score, czyli jak bardzo rekomendują nasi klienci, partnerzy biznesowi naszą firmę, bardzo szybko zaczął rosnąć. W tej chwili ma już plato, bo mamy ocenę 4,6, więc już tak nie bardzo gdzie mamy rosnąć. Z innych poziomów, poziom zaangażowania bardzo wysoko, poziom też Employer Net Promoter Score, czyli jak bardzo rekomendowanym miejscem pracy jest Tradabler, bardzo mocno urósł i też już ma plato, bo już nie możemy drgnąć dalej. Spadła nam ilość dni chorobowych o 50%. Średnia ilość. Okay. Można to łatwo policzyć, jaki to jest zysk dla firmy. No i otrzymujemy fantastyczne wyniki na poziomie EBITDA, więc nic się wielkiego nie wydarzyło, a wręcz przeciwnie, same dobre rzeczy. Zeszły rok był trochę inny, ale to wynika ze zmian struktury globalnej, pojawiło się innych globalnych wyzwań, więc trochę żeśmy zahamowali, ale to nie jest związane z naszą pracą, tylko z reorganizacją całej grupy.
Że no pewnie nie bez powodu polski rząd próbuje się zająć tematem, tak? Też to analizują. Ciekaw jestem, jak to wyjdzie. To, co doczytałem, że to ma być badane w 226, tak? Że mają się temu przyglądać. Ty pewnie tam bardziej się orientujesz w temacie. Tak, ja tam trochę pomagam w tym projekcie, trochę dawałem swojego inputu. Fajny projekt, ciekawy projekt, chociaż budżet nie jest duży na ten projekt, natomiast niestety mam trochę obawy takie, że ten projekt finalnie nie został dobrze skonstruowany, dlatego że zbyt dużo dano firmom, które będą brały udział w tych projektach, zdobędą grant. Zbyt dużo dano im możliwości kształtowania, jak to zbadają. Ja mam obawy takie, że będzie nam bardzo trudno sprowadzić do wspólnego mianownika efekty, które zbierzemy, ale zobaczymy. Znaczy, mam wątpliwość co do statystycznej metodologii. Nigdy nie wiem, czy metodologia, czy metoda, wybacz, metody chyba. Ja też. Tak, właśnie jak to będzie analizowane. Ale dobrze, że to się dzieje. W moim przekonaniu, i to często powtarzam, i może dlatego w Ministerstwie Pracy nie jestem zbyt chyba pewnie lubiany, ja mówię, to w ogóle nie powinno być tak robione. Uważam, że z punktu widzenia przedsiębiorcy, też działam jako przedsiębiorca, dużo ważniejsze jest to tak zmiana całego systemu prawno-podatkowego, żeby pracownicy sami sobie, pracodawcy dochodzili do tego, żeby mniej pracować. I myślę, że to jest dużo ważniejsze niż takie projekty, ale to wiecie, to dyskusja jest Pewnie wielka. osobny odcinek. No, Łukasz, powiedz, bo ten temat Work-Life Integration, Digital daje te możliwości. Jak zdarta płyta to powtarzam, ale dla mnie osobiście Digital mi dał po prostu większą wolność, tak? Powiedz mi, co ludzie, bo pewnie ja też tam w artykule napisaliście, że wy dzielicie się tymi informacjami. Co ludzie zrobili z tym czasem, albo co ty zrobiłeś z tym czasem, który odzyskałeś, no bo to jest mega rzecz. Tak, to jest w ogóle na osobną książkę i chyba kiedyś może poproszę moich pracowników, żeby sami po prostu napisali swoje refleksje na ten temat. Oczywiście świetnie obserwuję to, jak pracownicy konsumują ten czas. Zacznę od siebie. Ja w końcu znalazłem czas na to, żeby robić inne projekty, które mnie bardzo ciekawią. Tak, ja mam zawodowe ADHD, więc bardzo dobrze wykorzystałem ten czas do tego, żeby, nie wiem, chociażby, nie wiem, program mentoringowy uruchomić, czytać więcej książek. Pewnie o książkach też trochę będzie. Ja czytam równolegle 9 książek, więc potrzebuję na to czas. Na uprawianie sportu. To był też czas taki, kiedy ja intensywnie nurkowałem oraz uprawiałem triatlon, więc potrafiłem to skleić. Więcej czasu dla rodziny, więcej czasu na hobby, a pracownicy, obserwuję, ja bym tak powiedział, 2 kategorie są takich pracowników. Jedni, którzy zawsze chcieli być bliżej swoich rodzin i nagle mogą, nie wiem, zawozić swoje dzieci do przedszkola, do szkoły, odbierać. Panowie, mężczyźni, tak trochę może stereotypowo, ale to się dzieje, zaczęli uczestniczyć w wywiadówkach, bo mają czas. Załatwienie swojej prywatnej rzeczy, tak jak pójście do lekarza, nie wiem, spotkanie się z znajomymi, to po prostu się dzieje. Bezcenne. Mamy nasz head of publisher, czyli Monika odpowiedzialna za całą tą strukturę wydawców i współpracę z nimi, jest namiętną instruktorką fitness, więc ona po prostu codziennie łączy dodatkową taką swoją pracę z dbaniem o swoją kondycję fizyczną i może to robić codziennie, tak, może wcześniej wyjść. Każdy coś znajduje. Więcej psów i kotów się pojawiło u nas. I uwaga teraz, bo to jest taka rzecz, która mnie ostatnio zainspirowała. Być może to pomoże rządowi taki element. Jakoś tak od tego czasu więcej dzieci się pojawiło u nas w firmie. To znaczy jakaś taka większa skłonność do zakładania rodzin i dzieci. Nie wiem, czy jest, znaczy korelacja jest, ale nie wiem, czy jest związek przyczynowo-skutkowy. Dzisiaj przeczytałem, co prawda nie chodziło o to dokładnie o jakby o to, czy się rodzą dzieci, ale był taki tekst, że jak pracujesz cały dzień, to nie masz czasu na X. Nie? I może coś w tym jest, nie? Że no jak jesteś zajęty jedną rzeczą. Ja a propos odwożenia wczoraj moich przyjaciół byłem, oni mają 2 dzieci, wiesz, chłopaki mają już swój wiek i wiesz, ten na koszykówkę, ten na trening. To są poważne wyzwania, nie? Czy trzeba zrobić biznes, trzeba zarobić na te wszystkie rachunki, ale też zadbać o chłopaków, tak? Mieszkają poza Warszawą, więc tutaj tata ma wyzwanie logistyczne, żeby to pogodzić, także uważam, że mega temat. Bardzo mi zależy, żeby też w każdej rozmowie był taki moduł dla
dla osób, które chciałyby do digitala wejść. Jakbyś Łukasz tutaj może podzielił się swoim już bardzo dużym doświadczeniem, olbrzymim bym powiedział, właśnie kilka tipów takich, powiedzmy ktoś pracuje, nie wiem, fizycznie, nie wiem, w Żabce stoi za kasą, czy ja widzę siebie sprzed 20 lat, chłopak w magazynie, żółta koszulka, Ja w prosektorium. no właśnie, ale wiesz, widzę siebie, tak, takiego siebie sprzed wielu lat, ja nie miałem kogo zapytać, więc pytam teraz ciebie w imieniu tych wszystkich Adamo podobnych i Łukaszo podobnych też. Tak, przede wszystkim nie bać się testować tej rzeczywistości, tak? To jest też normalna praca jak każda inna, chociaż ona daje dużo też wolności, satysfakcji, a poza tym to jest najszybciej chyba rozwijający się w ogóle ten szeroko pojęty e-biznes, jeszcze w połączeniu z AI i z innymi technologiami. To jest po prostu fascynujący świat, który obejmuje i ten czynnik ludzki, i ten czynnik technologiczny. Wzbudzić sobie taką wielką ciekawość. Moim zdaniem takie wzbudzenie tej ciekawości, zainteresowanie się tym, poczytanie, to już jest pierwszy drobny krok, ale bardzo istotny, żeby sobie odpowiedzieć, tak, ja chcę to może robić, chcę spróbować. Ja bym powiedział tak, że nie trzeba od razu iść do wielkich firm, takich e-commerce'owo, digitalowych i tak dalej. Może zacząć od tego, żeby założyć swój własny mały sklep, może zrobić coś innego, jakąś prostą rzecz, którą można się pobawić i zobaczyć, kurczę, jakie to jest fajne. Ja w ogóle może też podpowiem, jak ja rekrutuję, chociaż ja już teraz nie uczestniczę w procesach rekrutacyjnych, dlatego że to robią to moi menadżerowie, ale gdybym miał to robić, albo jak robiłem, mnie zawsze interesowała jedna rzecz. Trochę, słuchajcie, tak powiem tym młodym ludziom. To, co się ma z CV, w sensie jaka nauka i tak dalej, nie przykładam w ogóle wagi do tego. Dlaczego? No bo mam świadomość tego, że szkoła trochę jest bardzo duża luka czasowa pomiędzy tym, co potrzebujemy, a to, czym byliśmy uczeni. Mnie interesuje, co udało Ci się zrobić poza tą szkołą. Tak? Co robiłeś takiego dodatkowego? Nawet może być abstrakcyjna rzecz, coś Twojego, nawet niezwiązanego z e-commerce'em, ale próbowałem, nauczyłem się, pojechałem, działałem w wolontariacie. Wiecie, no to w ogóle takie, żeby zaskoczyć trochę, bo wtedy zobaczysz człowieka, który szuka, bo co my potrzebujemy w e-commerce? E-commerce jest bardzo zmiennym i szybkim obszarem. Ta zmienność jest, wiecie, to się dzieje już. My już z Adamem jesteśmy pewnie dinozaurami i trochę nam pociąg ten powoli ucieka, no bo mamy też swoje paterny, etc. Ale to właśnie taka ciekawość, ciągle budowanie tej ciekawości, to chcę spróbować. I to jest taki pierwszy, spróbuj coś zrobić cyfrowego, cokolwiek by to nie było. Nie? Zacznij od tego. Potem bym zachęcił do tego, żeby naprawdę spotykać się z ludźmi, którzy już tu są. Macie wielu kolegów, starszych kolegów, którzy działają, porozmawiać, pogadać, co tam się robi, jakie to są obszary. Wiecie, no digital to przecież też jest na przykład, nie wiem, praca w logistyce, nie? Nie, Adam, zobacz, jak można popatrzeć na to, myśmy o tym Tak. rozmawiali trochę, nie? Że Mhm. digital to nie jest tylko cyfrowe jakieś działanie, programowanie, to jest wielki obszar, a on jest fenomenalny, bo on bardzo szybko rosnący jest. I tego poszukać. Napisać do takiej osoby jak Adam, podpowiem wam. Zresztą Adam chyba niedługo się pochwali jakimś takim ciekawym projektem, gdzie Coś będzie się wykluje. pomagał. Już Coś się się chwali. wykluje. Już Coś się się wykluje, wykluje, tak. więc już teraz zapraszam, czasami jestem ciekawy. Spotkać mentora. Tak? Są programy mentoringowe, gdzie na uczelniach one są i one są często, jak nie masz finansów, są bezpłatnymi programami, gdzie możesz porozmawiać z osobą, która jest bardziej doświadczona i opowiedz, co zrobić. Natomiast trzeba przede wszystkim chcieć to robić. Nie? To tak przyglądać się swoim zasobom, co ja mam, co potrafię. Tam jest praca dla wszystkich, moim zdaniem. I wszyscy są potrzebni z różnymi kompetencjami, umiejętnościami. Czyli taka proaktywność, tak? Czy komuś się chce coś. Pamiętajcie, że Łukasz, ten wątek tej proaktywności, mówię, no jesteś już 19 i każdy z tych ekspertów, który gościł mnie, mówił, nie wiem, załóż blog, załóż sklep jakiś prosty, nie? To kosztuje, Dokładnie. spróbuj dotykać tematu i zobaczyć, czy to ci pasuje. Wiesz, oprócz logistyki, ja też parę lat doświadczenia w biurze obsługi klienta. Też obsługiwałem klientów internetowych, co prawda B2B, ale to są takie działy, gdzie właśnie logistyka, możesz od paczek zacząć, tak? Ja z kim ja to rozmawiałem, już nie pamiętam. No, pracujesz w biurze obsługi klienta i powiedzmy z jakiegoś powodu ten digital cię interesuje, to spróbuj iść do biura obsługi klienta, który obsługuje klientów internetowych. Ja powiem sam,
ze swojego doświadczenia, że jak pracowałem dla jednej firmy, to właśnie chłopak bardzo proaktywny z biura obsługi klienta zaatakował mnie na imprezie integracyjnej. Ja mu powiedział: Adam, ja chcę do B2B. Powiedz mi, co mam zrobić. I on się, słuchaj, znalazł w tym B2B. Więc dlatego mówię, to są takie proste kroki, które faktycznie można wykonać. No gdyby nie wykonał tego ruchu ten chłopak, o którym myślę, no to pewnie byśmy nie rozmawiali, nic by się nie wydarzyło. Łukasz, co Ja taki bym, gość jak ty czyta? jeszcze jeden komentarz do tego, bo musimy sobie uświadomić jedną rzecz na koniec dnia, tak żeby trochę odczarować ten digital. My wszyscy jesteśmy w digitalu. Mhm. Nawet jeżeli z dużym szacunkiem dla osób pracujących w takich sklepach jak Żabka i tak dalej, bo to jest świetna praca, przyglądnij się tej pracy i zobacz, że ona też jest digitalowa. Zobacz, czego tam się nauczyłeś i co potem możesz skonsumować gdzie indziej w innej pracy. Taki też szacunek do tego, co robisz teraz, tak żeby znaleźć tutaj wiedzę, która ci się, nawet nie wiesz, kiedy przyda ci się ta wiedza. I, i tak, to jest też moja taka, ja to nazywam taką mentalną proaktywnością. Słuchaj, Łukasz, to wiem, pamiętam, z Przemkiem Orzechowskim. Z Przemkiem razem pracowaliśmy w 2 firmach i Przemek teraz jest szefem Castorama Marketplace. Jeden z początkowych odcinków. I był taki wątek, słuchaj, że bo rozmawialiśmy o kategorii menadżerach, ale to dotyczy każdego pracownika, który pracuje w jakichś tam strukturach. Że jak ja sobie myślę o takim pracowniku Żabki, słuchaj, to trzeba mieć odwagę, żeby stanąć za tą ladą i gadać z ludźmi. Nie każdy ma tą odwagę, ludzie są różni. Czasami się trafi fajniejszy klient, czasami, nie wiem, przyjdzie ktoś za przeproszeniem nawalony i też trzeba sobie jakoś poradzić i wiesz, no te duże sieci, takie convenience mają swoje aplikacje, one budują lojalność. To już są takie tematy, ale ja uważam, że właśnie ta umiejętność rozmawiania w ogóle z drugim człowiekiem, jak już nawet trafiłbyś czy do Tradeablera, czy każdej innej firmy i dostajesz jakiś obszar, no to nie ma opcji, że ty od A do Z sam coś robisz. Zazwyczaj trzeba iść i z kimś pogadać. Nie zawsze ten ktoś musi ci chcieć pomóc. I teraz jak to zrobić, żeby ktoś ci pomógł, nie? Więc ja uważam, że to jest świetne przygotowanie, właśnie ta praca nawet z klientem, bo masz mnóstwo później klientów wewnętrznych w ramach firmy, tak? Tak, ja jeszcze dodam jedną rzecz, czego ja poszukuję też. I myślę, że to chyba byłaby taka moja meta rada, że cokolwiek robisz, bądź ownershiperem tego. Super. Ucz się tego, bądź takim wewnętrznym przedsiębiorcą. Nawet jak układasz produkty na półce, to opiekuj się tym dobrze, bo to budujesz takie, ja to nazywam, Rafał Brzoska to nazywa etos pracy, ja to nazywam takim bycie dobrym rzemieślnikiem, bo ten świat potrzebuje dobrych rzemieślników na każdym etapie. Jeżeli cokolwiek robisz, bądź po prostu w 100% ownershiperem. To jest twój własny kawałek, bo tak budujesz swoją postawę. Tak zostaniesz potem zauważony, tak będziesz o tym opowiadał. To jest wzięcie odpowiedzialności nawet za coś, co wydaje się może nie mieć sensu, ale to ma sens dla kogoś innego czasami. I moim zdaniem to jest właśnie kształtowanie tej drogi. I wracam znowu do tego, co powiedziałem. Wszyscy w digitalu jesteśmy na koniec dnia. Nie? To też właśnie Adam Tak. mówiąc o tym, że jak masz umiejętność rozmawiania z pracownikiem, to aż to się pięknie przekłada, to jak teraz digitalowo gadać, nie? Jak tworzyć interfejs prawidłowy i tak dalej, i tak dalej. Łukasz, powiedz, co taki gość jak ty czyta, co ty oglądasz, skąd pozyskujesz informacje i może są jakieś książki, bo wiem, że to jest twój konik. Powiedziałeś, że czytasz 9 książek jednocześnie. Kilka Tak, rad właśnie w tym obszarze. tak, wiesz co, jeżeli chodzi o sam tam element takiej produktywności, to chyba są 2 takie książki, które, właściwie to jedna, to jest książka Cola Newporta, Praca głęboka. To jest taka metoda, jak łapać fokus na rzeczach ważnych i szczególnie w czasach, gdzie mamy do czynienia z takimi dystraktorami elektronicznymi, jak wiecie, telefony i tak dalej, to ta praca głęboka jest bardzo istotna i bardzo ważna i ona jest dla każdego. Nie ma znaczenia, co robisz, natomiast takie skupienie się na tym jest. Natomiast wiesz, tych książek, ja próbowałem policzyć ostatnio, w ogóle mnie zainspirowałeś, bo chyba wrzucę jakiś post na LinkedInie i napiszę wszystkie moje książki w ciągu ostatnich 4 lat. Ja generalnie skupiam się na książkach, które dotyczą leadershipu, tak? Bo to jest mój konik. Więc czytam coś, co jest bardzo wartościowe w tym obszarze i to jest taka długa lista.
Top Możemy 3. się umówić, Powiedz tak? mi, wiesz co, Łukasz, takie, ja wiem, że ty dużo czytasz i dlatego wpisałem sobie w agendę, ale jakbyś miał się tak zastanowić w ogóle w całej swojej karierze, takie, wiesz, 2-3 książki, które po prostu tak sobie myślisz, wow, że wiesz, wyrwało cię z butów. Okej, to dobra, to teraz rozumiem. Nie będziemy o baśniach Andersena mówili i o Janku Muzykancie, który wyrwał mnie z butów i płakałem przez 3 noce, Okej. bo trochę za wcześnie przeczytałem tę książkę, ale była taka książka. Albo na Okej. przykład o psie, który jeździł koleją i płakałem kolejny tydzień, pisałem do redakcji książki, czemu wydają takie książki, że dziecko potem jest nieszczęśliwe. Wiesz co, z takich książek, które bym wymienił, to na pewno jest, to was zaskoczy, bo to jest nie biznesowa książka, to jest książka Wiktora Frankla, Człowiek w poszukiwaniu sensu. To jest niezwykle głęboka książka. Ja mam takie, ja do niej wracam bardzo często. W ogóle ją często rekomenduję jako nie biznesowa książka, ale obowiązkowa dla biznesu. Podlinkujemy to. Ten tytuł. Dobra, super. I to jest krótka książka, natomiast niezwykła historia o tym właśnie, jak poszukiwać poczucie sensu nawet w trudnych sytuacjach. To jest, ja mam takie przekonanie, że teraz współcześnie my bardzo potrzebujemy tego poczucia sensu, co my robimy, dokąd zmierzamy i tak dalej. Więc chyba bym tak poszedł w tym kierunku. Z takich książek to poleciłbym książkę Davida Rocka, bardzo lubię Neuroprzywództwo. To jest książka, która opisuje o tym, jak działa nasz mózg, ale w taki przystępny sposób i przekładalny na leadership. Ta książka chyba jest, jak już pamiętam, Cichy Umysł się nazywa, ale to w Polsce są wydane 2 książki, jedna, druga jest wartościowa. Myślę, że bym też podał książki Brené Brown, którą uwielbiam. Jeżeli ktoś w ogóle chce budować ten element takiej empatii, jedna książka to jest chyba Odważne przywództwo. I to jest o odwadze w przywództwie. I to jest książka nie tylko dla liderów, menadżerów, ale o tym, jak w ogóle być odważnym w życiu. I jeszcze taką Ważny jedną, która temat. zrobiła na mnie takie ostatnie takie wow, to jest Adama Granta Ukryty potencjał. I to szczególnie polecam młodym ludziom, bo to pokazuje jedną rzecz. Kogo my tak naprawdę potrzebujemy, kogo biznes też potrzebuje. My nie potrzebujemy, słuchajcie, ludzi, którzy mieli świetne wyniki na studiach, którzy świetnie się uczyli, którzy zdawali egzamin i tak dalej. Adam Grant mówi wprost, kogo my potrzebujemy. My potrzebujemy ludzi, którzy mają non-stop gotowość do uczenia się. To jest niezwykłe. Ja przez to chcę powiedzieć, dlatego że jestem dumny, bo chyba Adam Grant mnie wyprzedził. Dlatego ja nie sprawdzam CV i to, jakie miałem oceny, tylko ja cię sprawdzam, czego ty się nauczyłeś nowego, oprócz tego, co było w szkole. Nie? Dlatego ja bym chyba polecił takie książki na teraz. A jak ktoś oczywiście jest zainteresowany pełną listą, to mam taką listę. Napiszcie do Adama, napiszcie do mnie. Ja wrócę z ostatnimi książkami, które w ostatnich 4-5 lat najbardziej sobie cenię z tego właśnie obszaru. Na pewno podlinkujemy też, Łukasz, twojego LinkedIna, żeby ludzie, jak będą chcieli cię tam zaobserwować, bo tak jak mówię, ja rekomenduję. Mówię, LinkedIn nie jest moją ulubioną platformą, ale jak Łukasz coś rzuca, to zajrzę, bo tam są fajne rzeczy. Staram się być blisko tych tematów też rozwojowych. One są bardzo ciekawe, stąd też ten podcast. On jest o rozwoju, o karierze i z tym się wiąże właśnie ta zdolność do uczenia, ta proaktywność, o której Łukasz powiedział. Łukasz, dzięki wielkie. Czas nam się skończył. Drogi widzu, jak dotrwałeś, daj suba, skomentuj. Ja jestem mega ciekaw, z jakiej miejscowości nas słuchasz, oglądasz. Chciałbym was trochę lepiej poznać. Tak, Łukasz, dzięki za ten czas i za fajną rozmowę. Dzięki. Dziękuję bardzo.